Hello, tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Popełniajmy błędy, wyciągajmy wnioski. Takie jest przesłanie dzisiejszego odcinka, taki jest tytuł dzisiejszego odcinka, ponieważ chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać o tym, żeby dać sobie przestrzeń na błędy w życiu. Chciałam porozmawiać o tym, że bardzo często ludzie nie dają sobie ani innym przestrzeni do błędu. Chciałam porozmawiać o tym, dlaczego perfekcjonizm bardzo często prowadzi do destrukcji. I chciałam Wam powiedzieć, że totalnie nie mam planu na dzisiejszy odcinek, więc po prostu będę gadać z głowy, co mi ślina na język przyniesie. Nie ukrywam, że ten temat jest mi szczególnie bliski, dlatego że ja w swoim życiu popełniłam wiele błędów i jestem tego świadoma, absolutnie. I powiem Wam, że z jednej strony bardzo tych błędów żałuję, a z drugiej strony wiem, że gdyby nie te błędy, to nie byłabym tym, kim teraz jestem i nie nauczyłabym się życia w pewnych kwestiach, więc myślę, że dobrym pomysłem będzie wejście w taką debatę, w sensie wiem, że to jest mój monolog, ale ja zachęcam Was do wejścia w komentarze i odpowiadania na moje postulaty w tej debacie. Nie, serio. Jestem naprawdę mega chętna do tego, bo wiem, że różni ludzie mają różne opinie. Ja Wam powiem, co sądzę od siebie. Tak po prostu. Zacznijmy sobie od tego, że kiedyś byłam naprawdę porządną perfekcjonistką i wtedy ja jeszcze nie tworzyłam w necie, bo właśnie bardzo dużo osób postrzega mnie przez to, co ja tworzę w necie, co ja wstawiałam do neta. Jakby to, co się wstawia do neta, to content i wiem, że mój content jest stricte życiowy, więc był połączony z moim życiem, ale to nie było całe moje życie. I wracając do czasów, kiedy jeszcze jakoś, no na pewno nie byłam takim twórcą na TikToku ani nigdzie indziej, ja byłam straszną perfekcjonistką, ja byłam okropną perfekcjonistką, ja po prostu nie dawałam sobie przestrzeni na żadne błędy. Nie dawałam sobie, ja w ogóle po prostu, ja miałam wpojone tak naprawdę od dzieciaka, że ja muszę być idealna. I zawsze chciałam być idealna. I to mnie zniszczyło. Po prostu to mnie zniszczyło, okej? Nigdy nie byłam w stanie dokończyć jakichś rzeczy, które sobie zaplanowałam. Miałam jakieś takie słomiane zapały bardzo często i myślę, że już w ogóle za czasów mojej działalności internetowej ludzie zauważyli, że miałam różnego rodzaju słomiane zapały. Właśnie dlatego, że nie byłam w stanie sobie poradzić z moim perfekcjonizmem. Że ja miałam jakiś pomysł, naprawdę super pomysł, przynajmniej w moich oczach super pomysł, i próbowałam go zrobić idealnie, do tego stopnia idealnie, że po prostu nie kończyłam tego pomysłu, bo uznałam, że to i tak nie ma sensu, bo i tak nigdy nie będzie idealnie i nigdy nie będę usatysfakcjonowana. A właśnie problem nie leżał w tym, że to nie było idealne, tylko problem leżał w tym, że ja chciałam, żeby to było idealne. Problem leżał we mnie, w moim myśleniu. I wiecie, na przykład, nawet tworząc ten podcast, nie wiecie, ile razy ja miałam wyrzuty sumienia, że piszę Wam nagle na storce, że w tym tygodniu odcinka nie będzie. W sensie w storce na Instagramie. Że w tym tygodniu odcinka nie będzie, nie wyrobię się. I ja wiedziałam wtedy, że ja muszę wybrać siebie, że ja po prostu nie mam czasu, nie mam energii, że musiałabym siedzieć po nocach, żeby zdążyć z montażem tego wszystkiego. Wiem. I jakby to mnie tak trochę usprawiedliwiało od wewnątrz, że tak powiem. Ale w środku czułam coś takiego, że ja chciałam, żeby to było idealne. Że jak już zaczęłam ten podcast, to chciałam, żeby był z tygodnia na tydzień. Ja już mam zrobiony spis odcinków do chyba marca. Dosłownie ja chciałam, żeby to było wszystkie takie, wiecie, picuś, glancuś, cudowne, idealne. Ale się tak nie da. Czasem trzeba wybrać coś innego. I nawet jeżeli w ostatniej chwili bym dała znać, czego nie chcę robić zbyt często, albo najlepiej w ogóle, ale w ostatniej chwili dałabym znać, że nie mogę, po prostu nie mogę, to nie mogę też mieć wyrzutów sumienia za to. Co z tego, że to nie będzie idealne, że ten podcast nie będzie wrzucany co tydzień? Czasem trzeba wybrać coś innego, po prostu, zwłaszcza jak się ma dużo na głowie. Albo na przykład moje drugie konto, Na tropie Mrocznej Fabuły. W ogóle zapraszam, bo w końcu tam wróciłam, wiem, że długo mnie tam nie było. I tak samo nawet na zwykłym koncie, tym moim głównym, Monia Music na TikToku, ja naprawdę czasem robiłam tak, że nagrywałam jakiś filmik, po czym usuwałam go jeszcze zanim go zaczęłam montować,
Albo jak zaczęłam montować, to zdałam sobie sprawę, że nie, on nie jest na tyle idealny, żeby go wrzucić. I go nie wrzucałam, i go po prostu usuwałam na amen. Bo po prostu coś mi się w nim nie zgadzało i nawet nie wiadomo co. Nawet w czasie nagrywania odcinków podcastu, ja jak powiem coś źle, jak się zatnę, to po prostu nie kontynuuję dalej, tylko zaczynam od nowa, bo chcę, żeby moja wypowiedź była w miarę idealna. I jakby na szczęście już teraz daję sobie taki margines błędu, że nie musi być coś naprawdę totalnie idealnego w tym wszystkim. Że jak się tam gdzieś zaplączę, ale z tego wybrnę, to okej. Tak samo jak na scenie w mojej pracy, no nie? I jakby wtedy, oczywiście, że nie zaczynam od nowa, wtedy to się po prostu idzie dalej. Jak na przykład człowiek się przejęzyczy, ale to i tak można po prostu szybko poprawić słowo i iść dalej, albo po prostu iść dalej. Są różne sytuacje, ale to jest w ogóle inna bajka. Przed kamerą nie mam tego tylko, wiecie, jednego take'u, że wiecie, jest jedna szansa i nie ma więcej. Nie, mogę sobie powtarzać ile chcę, tylko kiedyś to ja tyle razy to powtarzałam. Ja dosłownie potrafiłam filmik na 5 minut na TikToku nagrywać przez 50 minut i nawet teraz nie żartuję. Po prostu tyle razy powtarzałam kwestię, bo tyle razy mi się coś nie podobało i dla mnie to jest teraz abstrakcja, bo ja właśnie pracuję nad tym, żeby dać sobie margines błędu i że nawet jeżeli nie wyjdzie coś, nie wiem jak idealnie, to żeby sobie dać ten margines błędu i po prostu powiedzieć, dobra, wywalone, ta kwestia jest spoko, niech to przejdzie do tego filmiku. Jezus Maria, naprawdę. I powiem wam, że taki perfekcjonizm chory wyniszcza. Bo nie ma nic złego w dążeniu do perfekcji. Nie ma nic złego. Chociaż ja uważam, że nigdy nic ani nikt nie jest idealny. W sensie na pewno żaden człowiek nie jest idealny, każdy ma swoje wady, ja też je mam i każdy w ogóle je ma i to jest naturalne. Można nad tymi wadami pracować, ale nie uważam, że istnieje człowiek idealny na tym świecie. Jednak jeżeli chodzi o rzeczy przez nas robione, wydaje mi się, że dążenie do perfekcji i zgłębianie wiedzy, zgłębianie tajników danego zawodu, powiedzmy, albo pracowanie nad tym, aby projekt był naprawdę super, tak mówiąc bardziej artystycznie, że po prostu, że jest to takie lepsze, fajniejsze, żeby próbować, żeby szukać. To nie jest nic złego, ale w momencie, w którym na przykład danego projektu się nie kończy, bo się uznaje, że on i tak jest zbyt zły, żeby uznał światło dzienne, bo dążymy do tego, żeby on był idealny, to to już jest wyniszczające. To już jest wyniszczające. I ja wiem, jak bardzo mnie to niszczyło w moim dzieciństwie tak naprawdę, w sensie wiecie, w szkołach. To mnie tak niszczyło, Jezus Maria, to mnie tak niszczyło, że nie, ja po prostu nawet nie jestem w stanie tego opisać słowami. Ja po prostu nie byłam w stanie sama ze sobą wytrzymać. Nie byłam w stanie dokończyć nic, żadnego mojego pomysłu. Jakby nic, kompletnie. Po prostu nie wiem, jak pisałam, nawet pisałam coś, to musiałam sprawdzać tysiące razy, czy to się na pewno zgadza, czy to na pewno ma sens. Dosłownie, jakby dosłownie niczym ten Rzecki w lalce, jeżeli się nie mylę. Że on ileś razy pisał jedno zdanie pamiętnika i to dosłownie byłam ja. Że dosłownie tyle razy potrafiłam poprawiać, nie wiem, jakieś opowiadanie, które pisałam, po prostu. I zawsze się bałam, że coś jest zbyt złe, żeby ujrzało światło dzienne. Dlatego teraz pracuję nad tym i przestałam się tym absolutnie przejmować. I na przykład teraz, kiedy już pracuję nad tym swoim perfekcjonizmem, to jestem świadoma, że moje piosenki, dwie ostatnie, które nagrywałam sama w domu, tym mikrofonem, którym właśnie nagrywam ten odcinek, który nie jest najlepszej jakości, jestem tego świadoma, to jest dokładnie piosenka Wata i Nie zniszczy mnie już nic. Ja wiem, że to nie jest idealne, to nie brzmi jak ze studia. Ja jestem tego świadoma. I właśnie bardzo często spotkałam się z opiniami, że ten od razu gorszy, wiecie, gorszy master, że co to jest w ogóle za obróbka. Wiem, wiem, że to jest gorsze pod tym kątem. Ale wiecie co? Nie żałuję, że to wydałam w takiej formie, bo chciałam to wydać i to było moje. I to było prawdziwe. To nie było idealne. To było daleko od ideału, ale było prawdziwe.
ale było ze mnie. I kto ma to zrozumieć, to zrozumie. I ja wiem, że na przykład dążenie do perfekcji w tym stylu, żeby w końcu zainstalować sobie program do, wiecie, obróbki muzyki typu FL Studio czy Ableton, ja rozmyślałam nad kupnem. Na razie nie mam na to funduszy, niestety, ale jak będę miała, to myślę, że sobie zakupię taki program i że będę po prostu kombinowała z tym, że będę się uczyła tego, jak to zrobić. Że wiecie, żeby dążyć do coraz lepszej jakości tych moich wytworzonych przeze mnie w całości utworów, albo kupno lepszego mikrofonu. Why not? Ja w ogóle bardzo chcę, tylko muszę też znaleźć na to przestrzeń i to nie jest nic złego, to jest wręcz bardzo dobre dążenie do tego. Ale gdybym się znowu zafiksowała na to, że każdy mój projekt musi być absolutnie idealny, żeby wyszło coś na światło dzienne, to wy byście przez kolejne 5 lat nie usłyszeli żadnej mojej nowej nuty. Absolutnie, bo ja bym nie miała kasy na producenta, ani nie miałabym siły do samej siebie, żeby coś stworzyć i to wydać, pomimo tego, że nie jest idealne. Ja bym tego nie wydała, bo by było nieidealne. No nie? Także dążenie do perfekcji super, ale dążenie do tego, żeby coś było perfekcyjne, idealne, to już nie super. Serio. Ja właśnie zauważyłam, jak o wiele łatwiej żyje się w momencie, w którym zrozumie się, że nie wszystko musi być idealne w życiu. I tu nie chodzi o to, żeby robić też po łebkach wszystko. Na przykład te moje piosenki ostatnie, wiem, że one brzmią surowo, bo są surowe, nie było tam żadnego autotunu ani nic, ale nie robiłam tego po łebkach. I ja wiem to. I jeżeli ktoś nawet w to nie wierzy, wywalone. Ja wiem, że nie robiłam tego po łebkach. Ja wiem, że chciałam, żeby to wyszło najlepiej, jak umiem, na dane moje możliwości. That's it. I nie chodzi teraz o to, żeby, wiecie, wypuszczać jakieś rzeczy zrobione po łebkach, czy w ogóle robić po prostu wszystko w życiu po łebkach i mówić, że no i tak nie będzie to idealne, no to po co mam się starać? Właśnie nie. Staranie się, rozwijanie pasji. Cudowne. To jest cudowne i właśnie o to chodzi. Żeby się kształcić, żeby się cały czas ulepszać w tym, co się robi. Ale żeby nie myśleć, że żeby coś ujrzało światło dzienne, to musi być naprawdę perfekcyjne i bezbłędne. Bo człowiek się uczy na błędach. I właśnie przejdźmy do tych błędów, bo ich właśnie popełniłam bardzo, 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 bardzo dużo w swoim życiu. Zarówno przed tym, jak zostałam twórcą, jak i w trakcie bycia twórcą. Może na temat moich błędów, które popełniłam przed byciem twórcą, nie będę już tutaj mówić, no bo to już bardziej moje prywatne sprawy, bo nie miałam gdzie popełnić błędów, że tak powiem, w necie, ale później popełniłam wiele błędów w necie. I zdałam sobie sprawę, czy teraz, już wcześniej zdałam sobie sprawę, że internet jest na tyle powalonym miejscem, że ludzie tych błędów nie wybaczają, co jest dla mnie absolutnie nienormalne tak naprawdę. Bo nie wiem, o co chodzi. Czy to chodzi o czepianie się, czy tu chodzi o zwykłą, nie wiem, zawiść? Nawet nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Ale jakby póki nie krzywdzimy kogoś intencjonalnie, to błędy są wybaczalne i to jest moja może kontrowersyjna opinia, ale jakby tak uważam i chyba zdania nie zmienię. Znaczy, zależy to wszystko od okoliczności. Ja się skupię na tym, jakby zrobię tutaj mój rachunek sumienia, że tak powiem, ale uważam, że bardzo wiele błędów jest do wybaczenia. Także dobra, przejdźmy do mojego rachunku sumienia i opowiem Wam o tym, czego najbardziej żałuję, jeżeli chodzi o moją działalność internetową. Głównie o to, bo w sumie tutaj widzę najwięcej błędów. Zaczęłam być twórcą tak bardziej, jak miałam 18 lat. 18 lat to jest taki wiek, i ja teraz z perspektywy czasu to wiem, że masz wrażenie, że ta pełnoletność daje ci przepustkę do bycia panią, panem, whatever świata.
No nie? Że ja się czułam po prostu jak main character i miałam takie, Boże, ja już wszystko wiem o życiu. Nie wiedziałam praktycznie nic tak naprawdę. W sensie wiedziałam dużo na bazie moich doświadczeń, ale totalnie nie myślałam jeszcze. Nie myślałam w ogóle. Z perspektywy czasów wiem, że ja weszłam w ten świat internetowy chyba za wcześnie. Albo ze złym przygotowaniem, albo ze złą mentalnością, ale z drugiej strony, gdyby nie to ja bym teraz nie tworzyła. Więc o co mi chodzi? O to, że mówiłam bardzo dużo szczegółów na swój temat i to takich, że teraz aż sama się sobie dziwię, że mówiłam takie rzeczy w internecie. I szczerze, co mnie nauczyło? Bo błędy mają też swoje konsekwencje. No, nauczyło mnie to, jak ludzie chcieli wykorzystać takie poufne informacje przeciwko mnie, no nie? Więc let's go. Let's go! No, więc taki jest internet, taki jest świat i żałuję tego. Żałuję tego, że tak dużo szczegółów mówiłam o sobie, o tym, gdzie mieszkałam wcześniej. Teraz nie mówię i właśnie specjalnie nie mówię o tym. I specjalnie też bardzo dbam o to, żeby nie pokazywać tego na przykład, co mam za oknem, żeby w ogóle nie pokazywać tego, jak wygląda nawet moja klatka schodowa, żeby nikt się nie domyślił, serio. Dlatego teraz jestem tak mega ostrożna, bo ja się tego nauczyłam. Tak samo na przykład współpraca z Oriflame. Powiem Wam szczerze, że tak naprawdę ja wymazałam ten etap życia z mojej pamięci, dosłownie. Ja po prostu zapominałam o tym, zapomniałam kompletnie o tym, że tam w ogóle cokolwiek robiłam, nie? I wiadomo, od mojego odejścia z Oriflame minęły prawie 3 lata i ludzie dalej nie potrafią tego zapomnieć. Taki jest internet. I okej, to się ciągnie za mną. To się ciągnie za mną. I ja mogę powiedzieć po prostu, że żałuję tego, że też nie byłam do końca szczera z ludźmi w tym wszystkim i wiem, że niektórzy mogli stracić do mnie część zaufania albo w ogóle całkowite zaufanie po tym, jak to powiedziałam, że czasem naciągałam jakby swoje opinie tylko po to, żeby ludzie bardziej byli chętni na kupienie danego produktu. Wiem. I wiem, że to był mój błąd. I serio, i przyznaję się do tego błędu. I żałuję go. Ale wiem też, że na tych błędach się nauczyłam. I właśnie to jest to, że błędy może popełniać każdy. Ja wiem, że byłam delulu. Ja wiem. Wiem, że byłam delulu, robiłam z siebie bizneswoman i ludzie dalej myślą, że żyję w swojej delulu bańce. Dosłownie to ostatnio przeczytałam na forum Wanda, jak robiłam live'a. Jak ktoś był, to pozdrawiam serdecznie. Jakby żyję w swojej delulu bańce, według ludzi, dalej. Bo co? Bo zaczęłam pracę artystyczną teraz, a nie jakąś normalną, w cudzysłowie, typu, nie wiem, korpo. No nie, chciałam zacząć artystyczną, zaczęłam artystyczną i jest mi super z tym. I to jest naprawdę super praca i w ogóle nie wiem, czemu ludzie się do tego przywalają, ale wiecie, hejterzy to jest inne uniwersum, to już mam naprawdę... Szkoda gadać, naprawdę szkoda gadać. Tak czy siak, chodzi o to, że dalej ludzie, pomimo tego, że ja jestem świadoma swojej zmiany psychicznej, ja jestem świadoma tego, że dojrzałam, ja jestem świadoma tego, że jestem naprawdę zupełnie inną osobą niż te 3 lata temu, to sorry, ale ludzie nie zapominają. Na pewno niektórzy nie zapominają. I pomimo tego, że ja wymazałam dany etap ze swojego życia, to no to ludzie nie zapomną. I taki jest internet. Tak was też przestrzegam, że no taki jest internet. Internet jest jaki jest. I hejterzy jak się chcą przywalić, to przywalą i wyciągną rzecz sprzed nie wiem ilu lat. Wyciągną rzeczy nie wiadomo jakie, więc tutaj wiem, że bardzo dużo osób, w sensie według statystyk, bardzo dużo młodych osób chce zostać influencerami. Nie wiem, czy wiecie, na co się piszecie. W sensie ja się nie nazywam influencerką, bo wiem, że kiedyś się nazwałam influencerką i też uważam, że to było bardzo na wyrost. Nie nazywam się influencerką, bo nie czuję się influencerką i nie jestem influencerką, ale po prostu jestem twórcą internetowym, okej? Na tym poprzestańmy. Chodzi o to, że nie wiem, na co ludzie się piszą, bo to jest ciężkie pod kątem psychicznym.
Bo wiecie, ja nie powiem, że to jest, wiecie, ciężkie pod kątem fizycznym, nagrać coś, zmontować coś, wstawić coś. No trzeba mieć na to czas, trzeba mieć na to energię. No ale to, wiecie, no to jest takie psychicznie, no okej, psychicznie samo w sobie takie rzeczy też męczą, i to jest normalne, ale pod kątem psychicznym typu hejterzy, typu to, że ktoś wypomina cały czas błędy, to jest potężne. I serio, przestrzegam was teraz, bo wiecie, ja to już sobie poradzę z tym. Ja to sobie z tym poradzę i wiadomo, nagle, nawet gdyby tu byli moi hejterzy, nie przemówię do nich, nawet gdybym chciała przemówić, to jest złe, nie róbcie tak, to oni będą to robić jeszcze bardziej, więc co ja mam do powiedzenia? Ja wam tylko mówię od siebie, że to jest męczące psychicznie, no ale dobra, niech se piszą co chcą. No, po prostu. Chodzi o to, że gdyby nie te wszystkie błędy, które teraz tak ludzie wypominają, ale gdyby nie te wszystkie błędy, to ja bym się na nich nie nauczyła i właśnie ważne jest to, aby się uczyć na tych błędach, a nie powtarzać je jeden po drugim. Wiecie, kiedyś popełniłam błąd, że powiedziałam za dużo o sobie, o swoim miejscu zamieszkania, o swoich jakichś prywatnych rzeczach. Teraz tego nie robię, bo nauczyłam się na błędach i jakby zauważyłam to. Wiecie, to jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Powiesz coś za dużo, ktoś to wykorzysta, to masz wniosek w głowie typu ej, jednak nie warto tyle mówić w internecie. Więc tego teraz nie robię. Dbam o siebie, dbam o swoje granice. Luz. Idąc dalej. No, pracowałam w tym Oriflame, nazwijmy to pracą. Ja wiem, w ogóle z perspektywy czasu pewnie nagram o tym odcinek, w sensie jeżeli chcecie, pewnie nagram o tym odcinek z perspektywy czasu, co sądzę. I nie chodzi o to, żeby jechać po tej firmie, tylko po prostu, żeby pomyśleć, co o tym sądzę, wrócić trochę do tego etapu życia. Ym, To na przykład ja się tam nauczyłam, że to było nieopłacalne, nigdy więcej nie wejdę w coś takiego. Nie będę oszukiwać ludzi. I to jest uczenie się na błędach. Bo prawda jest taka, że gdybyśmy nie popełniali błędów, to byśmy nie nauczyli się życia. Jakby ja tak uważam. Nie da się wejść w dorosłe życie, nie popełniając żadnych błędów. Jakby taka jest prawda. I właśnie nie chodzi o to, żeby ciągle usprawiedliwiać swoje błędy, bo a jeszcze tego nie wiem, a jeszcze coś tam, a jestem młoda, a jestem bla 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 bla. No nie, właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że mamy prawo popełniać błędy jako ludzie, nieważne ile mamy lat, nieważne na jakim etapie życia jesteśmy, nieważne co robimy w życiu, mamy prawo popełniać błędy, ale jak już popełnimy dany błąd, to starajmy się, aby tego błędu nie popełniać ponownie. I to jest naprawdę, wiecie, to jest prosta myśl, jak 2 razy 2, dosłownie. Ale no wiem. Wiem, że czasem ludzie będą wypominać. I wiem, że czasem to też nie jest aż takie proste, ale powiem wam, że no ja na przykład tak teraz totalnie z prywaty też wam powiem, że nad czym teraz porządnie pracuję. Ostatnio właśnie mówiłam o tym, że miałam w sobie dużo energii złości. Mówiłam o tym w jakimś Get Ready With Me na TikToku, bo miałam w sobie dużo energii złości i właśnie byłam bardzo wybuchową osobą. W ogóle z wybuchowością to miałam od wielu lat problemy i dalej trochę mam. I ja to zauważam. I ja wiem, że to jest mój błąd, w sensie chcę to zmienić. To jest moja wada, którą chcę zmienić i to bardzo chcę zmienić. Naprawdę, uwierzcie mi. Nie chcę być taka wybuchowa. Mam prawo do złości, tak jak każdy człowiek ma prawo do wszystkich emocji, ale nie chcę być taka wybuchowa, że nagle, wiecie, wulkan wybucha, nie? Nie chcę tego. I czasem zauważam w sobie, że mimowolnie dalej wybucham, ale umiem to zauważyć. I to nie jest tak, że ja się usprawiedliwiam, że no bo się staram. No staram się. Tylko ja wiem, że zrobiłam źle. Ale właśnie dlatego próbuję się coraz bardziej uspokajać i te wybuchy coraz rzadziej się zdarzają. I takie rzeczy na przykład to jest proces. Nie da się nagle przestać popełniać danego błędu, bo jednak rozwój osobisty to jest proces. Ale ważne, żeby się starać to zmieniać. Ważne, żeby zauważać, żeby obserwować. Serio, w sensie, kurde, no, Jezu, serio. Wiem, że Jezu, tyle, ile ja głupich rzeczy zrobiłam, czy w internecie, czy poza internetem, czy nawet sobie nie zdajecie sprawy. Ile ja głupich rzeczy sobie czasem wypominałam. Ile głupich tekstów, w ogóle, Jezus Maria, naprawdę. Tylko wiem, że czasu nie cofnę.
I chcę, żebyście też to wiedzieli. Czasu nie cofniecie. Po prostu. Więc jeżeli popełniliście błędy, czasu nie cofniecie. Możecie się tylko na nich uczyć i to jest najlepsza opcja w tym wszystkim. Po prostu nauczyć się na swoich błędach. I nawet jeżeli ludzie wam nie uwierzą, że się nauczyliście na tych błędach, tak jak hejterzy nie wierzą mi, to trudno. Ja wiem, że się nauczyłam. Ja wiem, że jestem już poza tą Delulu bajką, w której byłam, będąc w Oriflame. Ale jeżeli tak ludzie myślą, to niech sobie dalej myślą, że jestem w Delulu bajce. A nawet jeśli jestem dalej w tej Delulu bajce, to widocznie ta Delulu bajka jest piękniejsza niż życie hejterów, którzy chcą uprzykrzyć życie. Nie przejmujcie się tym, że ludzie w was nie wierzą tylko dlatego, że popełniliście jakiś błąd. Nie wypominajcie sobie tego, że popełniliście jakiś błąd. Nie wypominajcie sobie tego. Po prostu. Można żałować, można, wiecie, przez jakiś czas bić się w pierś i po prostu, no, no być smutnym z tego powodu, że się popełniło jakiś błąd. I to są ludzkie emocje, normalne. Ale nie karajcie się za to. Po prostu ochłońcie, przeżyjcie emocje, ochłońcie i pójdźcie dalej, ucząc się na tych błędach. Ja się nauczyłam na swoich błędach, chociaż wiem, że wiele razy pewnie jeszcze błędy popełnię. I właśnie teraz, wiecie co, powiem wam, że jak się pozbyłam już tego perfekcjonizmu i człowiek sobie powie, że no gdyby nie te wszystkie błędy, to nie byłabym tu, gdzie teraz jestem, bo się uczę na tych błędach i uczę się życia, to te myśli tak bardzo dają ulgę. Po prostu to jest takie oczyszczenie. To jest dosłownie oczyszczenie. I życie bez tego perfekcjonizmu i w ogóle z taką większą, nawet nie wiem jak to nazwać teraz, z taką większą sympatią do siebie, z taką większą wyrozumiałością. Tego słowa szukałam. Wyrozumiałość. Z większą wyrozumiałością do siebie. Nie pod kątem usprawiedliwiania błędów, tylko pod kątem tego, że jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, nauczmy się na błędach, chodźmy dalej. To jest dla siebie wyrozumiałość. Żeby naprawdę nie karać się za to, że popełniliśmy błąd, bo jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. Tylko najważniejsze jest to, aby wyciągać z nich wnioski. Uczyć się i dzięki temu uczyć się życia. Dzięki temu rozwijać się. Coraz więcej obserwować. Naprawdę to jest cudowne. Dlatego teraz nie chcę ulec tym słomianym zapałom, trochę niszczonym przez perfekcjonizm. Nie chcę popełniać tych samych błędów, co w przeszłości. Po prostu chcę patrzeć na siebie, chcę dbać o siebie, rozwijać siebie. Chcę stawiać siebie na pierwszym miejscu w tym wszystkim. Ale chcę też, żeby to, co wychodzi do internetu, było bezpieczne dla mnie, ale było moje, bo wiem, że jednak ktoś jest po tej drugiej stronie ekranu. I chcę pokazać prawdę. Chcę pokazać siebie. I mam nadzieję, że w jakiś sposób ta moja dzisiejsza gadka wam pomogła. Po prostu. Tak życiowo. Że jesteście ludźmi. Macie prawo popełniać błędy. Po prostu uczcie się na błędach. Uczcie się na tych błędach i próbujcie nie popełniać ich w przyszłości. Obserwujcie siebie, obserwujcie świat i dajcie sobie przestrzeń po prostu do życia, do nauki i do szczęścia, bo uwolnienie się z chorego perfekcjonizmu daje ulgę i naprawdę daje szczęście. Trzymajcie się. Love ya so much.